QA-Craft pozwala nam na zarządzanie ranami testów automatycznych. Jak już to było wcześniej przedstawione, nasza struktura składa się z test planu, z test suite i z test case'a. I ranami testów automatycznych zarządzamy na poziomie test planu. Poniżej zakładki QA-Craft Reports jest do tego specjalnie dedykowana zakładka QA-Craft Automation Test Runs. W zakładce tej mamy tabelę z historią naszych runów. Mieści się w niej też wynik danego test runu razem z linkiem można podejrzeć sobie tutaj, klikając Details, jaki był wynik ostatniego runu. Ponadto od razu mamy tutaj dodany link do logów. Jest to miejsce, w którym możemy podpiąć przez ścieżkę miejsce, w którym według nas, w naszym systemie gromadzimy logi. W naszym przypadku był to akurat WebDAV lub tutaj akurat, jak widać, jest to po prostu ścieżka do Jenkinsa. Parametry te ustawiane są przez API QA-Crafta z poziomu testów automatycznych. Czyli dopóki ten test nie przejdzie, tego linku tutaj nie będziemy mieli. Dalej. Zakładka QA-Craft Automation Test posiada też rozwijane menu. Kolejne menu to jest Test Run Templates, gdzie możemy ustawić sobie predefiniowane zestawy naszych test case'ów do uruchomienia. Ostatnią zakładką jest zakładka Test Automation Parameters, gdzie możemy ustawić adres, na jaki ma zostać wysłany request uruchamiający testy. W tym wypadku korzystamy z serwera Continuous Integration z Jenkinsa, ale można sobie tutaj ustawić według własnego uznania dowolne środowisko. Teraz pokażę może, jak się odpala dany run. Więc klikamy Create Run. Na górze w summary można wpisać dowolny komentarz. Ale nie musimy tam nic wpisywać, nie jest to pole wymagane. W linked issue można podać issue key'a do issue, do którego ma być podpięty wynikowy issue, który się nazywa test report, ale nie musimy tego podawać. Tutaj mamy do wyboru, czy chcemy nasz test run od razu wykonać, czy też chcielibyśmy na przykład wybrać sobie konkretną datę w przyszłości z godziną, kiedy on ma być uruchomiony, czy też po prostu jako draft go dodać, żeby on się nie uruchomił, tylko utworzył. Będziemy go widzieć w naszej tabelce tutaj na podglądzie. Możemy go, zróbmy taki pusty. Teraz do takiego surowego test runa możemy wrócić przez edycję i wybrać mu, co tam dalej z nim chcemy zrobić. Następnie kliknąć Update Run. Możemy też taki test run przygotowany zapisać jako template. Jest to jak najbardziej z tego poziomu możliwe. Każdy z test case'ów, które są wybrane w danym test runie i w ogóle pokazane jako możliwe do wykonania, ma ustawione specjalne pole, które mówi o tym, że on jest testem automatycznym. To pole nazywa się Test Case Type i jest ono przełączalne. Mamy możliwość przełączyć sobie między manual lub automation. Widok manual, przełączenie do widoku manual powoduje powrót do widoku taki, jak był we wcześniejszych prezentacjach, z zapisanymi krokami. O, tak jak tutaj mamy na tym podglądzie.
Jeżeli przełączymy dany przypadek testowy, który był manualny, na przykład powstał do niego test automatyczny, przełączając z powrotem na automation, nie tracimy tych danych, które są w teście manualnym wpisane. Nie tracimy tych kroków, tylko dostajemy po prostu inny widok z podglądem wybranego w tym miejscu, gdzie jest selected file pole, z wybranego z krokami lub zawartością wybranego przez nas pliku. W naszym przypadku my korzystamy głównie z Cucumbera, dlatego są to pliki feature, natomiast nie ma żadnego problemu, żeby wybrać tutaj po prostu dowolny plik, który pojawi się w tym okienku niżej w podglądzie. Ten wybrany, to pole selected file, zawartość jego jest wysyłana w parametrze, w JSONie, w parametrze uruchamiającym testy automatyczne. Wrócimy teraz z powrotem do tego, co to było ustawione. Widzimy, że się to zmieniło. No i wybierzmy, powiedzmy, te dwa nasze pierwsze test case'y i spróbujmy je odpalić. Widzimy, zmienił się nam status w tabelce na running. Mamy możliwość przerwania tego. Natomiast przejdźmy do Jenkinsa, bo w naszym przypadku jest tutaj zapięty Jenkins. Zobaczmy, jak to nam tu będzie się wykonywało. Cały czas możemy sobie podglądać detailsy. W detailsach w tym okienku będziemy na żywo widzieli zmianę statusów tych dwóch naszych wybranych i uruchomionych test case'ów. Zobaczmy, czy się któryś jeszcze się żaden nie uruchomił. Pierwszy się uruchomił. Powinniśmy dostać informację na API, bo cała komunikacja między Jenkinsem, testami automatycznymi a QA-Craftem odbywa się przez API. Przez to API mamy możliwość zmieniania tych statusów kolejnych test case'ów oraz statusu danego runu oraz mamy możliwość zmieniania tutaj statusów w tym miejscu i na koniec mamy możliwość dodania linku do logów, tam gdzie w naszym środowisku testowym trzymamy sobie logi, na przykład WebDAV lub może to być Jenkins, może to być jakiekolwiek inne miejsce. Jest to po prostu link, który otworzy się w nowym oknie. Wykonanie obydwu test case'ów się zakończyło. Jeden z wynikiem failed, drugi z wynikiem passed. Tutaj mamy guzik do odświeżania tabelki. Jeszcze nie dostał QA-Craft w tym momencie informacji o zakończeniu tego test runu. Dostał na razie tylko informację na API o zakończeniu tych dwóch test case'ów. Dostaliśmy już informacje o linkach do logów. Możemy sobie je tutaj z tego poziomu podejrzeć. No, jeszcze raz odświeżymy. Tutaj powinno być wszystko w porządku. Ten test run zakończył się sukcesem. Mamy podgląd danego runu, progres. Teraz pokażę jeszcze możliwość odpalenia, właściwie utworzenia nowej templatki. Zrobimy sobie nową od początku templatkę. No i wybierzemy sobie już jako nasze test case'y, które chcemy odpalać, żeby nie trzeba było za każdym razem tego powtarzać. Utworzymy nowy test run. Damy mu jakieś summary. Spróbujemy się podlinkować teraz pod jakiś byt. Powiedzmy jakikolwiek tam z tej naszej listy, którą tu mamy w naszej bazie. Wybierzemy mu status, żeby się uruchomił od razu.
Nie będziemy tutaj przypisywać konkretnej daty. Weźmiemy od razu. Wybierzemy, z jakiej templatki chcemy skorzystać. Wybieramy, mamy od razu już zaznaczone. Jakbyśmy mieli tutaj kilkaset test case'ów, czy kilka tysięcy, wybierając template'kę naszą, mamy to już od razu zaznaczone. Klikamy Create Run i czekamy. Nasze testy dobiegają końca w Jenkinsie. Mamy już wynik z każdego test case'a, tak jak poprzednio. Czekamy tylko jeszcze na informację z Jenkinsa. Już przyszła. Będziemy mieli teraz w detailsach linki do logów. Jak widać, można je podejrzeć. Możemy uruchomić z poziomu test planu run test testów automatycznych. Na pierwszym przykładzie chciałem pokazać testy, które są uruchamiane z poziomu QA-Crafta. Działają z poziomu Jenkinsa i wykonują testy automatyczne Selenium WebDriverem w przeglądarce. Z QA-Crafta mamy możliwość odpalenia testów automatycznych. Nasze przykładowe testy będą uruchamiane Jenkinsem, będą to testy Selenium WebDriver w przeglądarce testujące drugą instancję Jira z zainstalowanym QA-Craftem. Więc wybieramy sobie nowy test run, wybieramy, żeby uruchomił się od razu, wybieramy przypadki testowe, które nas interesują, klikamy Create Run, co spowoduje uruchomienie run. W naszym Jenkinsie zobaczymy, że nasze testy się w tym momencie zaczynają wykonywać. Nasze środowisko testowe jest umieszczone w kontenerach dockerowych i całe środowisko podnosimy z poziomu Docker Compose. Mamy wszystkie definicje w pliku YAML. Jedynie na potrzeby prezentacji nasz Selenium Grid umieściliśmy na osobnej maszynie wirtualnej, żeby można było zaprezentować fizycznie działanie tych testów w przeglądarce. Jak tutaj widzimy, mamy w Dockerze uruchomione kontenery potrzebne do naszego środowiska. Teraz możemy podejrzeć na maszynie z uruchomionym Selenium Gridem, jak nasze testy wykonują się w przeglądarce. Po zakończonych testach oczywiście Jira QA-Craft dostanie informację o wynikach testów, która będzie widoczna w zakładce Details, i na sam koniec dostaniemy link do logów, gdzie będzie można sobie podejrzeć akurat my mamy tutaj uruchomiony WebDAV, będzie można sobie podejrzeć dokładne wyniki testów. W tym folderze na WebDAVie też zbieramy wszystkie artefakty związane z danym runem test case'u, typu wszelkie dokumenty PDF, wszelkie dodatkowe screenshoty czy informacje mówiące o wyniku naszych testów.